13 czerwca 2015, dzień pierwszy. Do pierwszej zagranicznej wycieczki na nowym motocyklu ruszyliśmy standardowo z jednogodzinnym opóźnieniem. Przez początkowe kilometry towarzyszyło mi bardzo dziwne uczucie. Jadę fioterką bez bagażu, a w dodatku nie jedzie obok nasz stały kompan Wojtek. Cały ekwipunek samochodem wiezie Ewelina. Przed południem docieramy do Bochni, gdzie zostawiamy Toyotę u kolegi Marcina, który zaopiekuje się nią przez kilka tygodni. Po zamontowaniu bagażu oraz zatankowaniu podkorek ruszamy w kierunku Słowacji. Upał najbardziej doskwiera, gdy przejeżdżamy w powolnym tempie przez tereny zabudowane u naszych południowych sąsiadów. Termometr wskazuje nawet 36 stopni. Po kilku godzinach monotonnej jazdy przez zielone równiny, często przystając na uzupełnienie płynów, docieramy do węgierskiej miejscowości Hajdusza-Boszlo na kemping Hajdu w samym centrum. Po szybkim rozbiciu namiotu i odświeżającym prysznicu udajemy się do pobliskiej knajpki na zasłużony posiłek i zimne lokalne piwko. Przy głównej ulicy z wielu miejsc daje się słyszeć polską muzykę, co pozwala się poczuć trochę jak u siebie, mimo niezrozumiale brzmiącego języka naszych bratanków. 14 czerwca 2015, dzień drugi. Drugi dzień spędziliśmy oczekując na kolegę Płaskiego, który w ostatniej chwili zdecydował się dołączyć do wyjazdu. Mocząc się w tutejszych basenach przy 35-stopniowym upale, współczuliśmy mu moczenia się w strugach deszczu, który dopadł go jeszcze w Polsce. 15 czerwca 2015, dzień trzeci. Nocna burza sprawiła, że nasze namioty tańczyły na wietrze, co nie pozwalało spokojnie spać. Poranne pakowanie nieco się przeciągało ze względu na nieustającą mrzawkę. Decyzja o wyruszeniu w drogę bez przeciwdeszczowców okazała się słuszna. Cały dzień lawirowaliśmy pomiędzy ciemnymi chmurami i nie dopadła nas ani kropla. Wielogodzinną walkę z rumuńskim ruchem ulicznym na drodze krajowej nr 1 zakończyliśmy w miejscowości Carta na przedgórzu Fogaraszy, na urokliwym kempingu prowadzonym przez Holenderkę. Poczęstowani nalewką jej własnej roboty, udaliśmy się na zasłużony sen. 16 czerwca 2015, dzień czwarty. Okazało się, że wczoraj to nie była burza. Dopiero dziś w nocy natura pokazała, na co ją stać. Aby uchronić swój dobytek przed odfrunięciem, co niektórzy leżeli krzyżem, podtrzymując wszystkie rogi namiotu. Poranne oględziny nie wykazały strat, przynajmniej w ludziach. Ruszyliśmy w poszukiwaniu dalszych emocji, których dostarczyć nam miała droga 7C, zwana trasą transfogaraską. Nie zawiedliśmy się. Wraz z pokonywaniem kolejnych zakrętów i zdobywaniem wysokości, coraz mniej mogliśmy koncentrować się na jeździe ze względu na otaczające widoki. Może za wyjątkiem Płaskiego, który koncentrował się na niebezpiecznie niskim poziomie paliwa. Kręta wstążka asfaltu testowała krawędzie naszych opon, a woda stopniejącego śniegu powodowała szybsze bicie serca. Po zjeździe z gór udaliśmy się w kierunku wybrzeża Morza Czarnego. Aby skrócić czas podróży, wybraliśmy opcję autostradową, której częścią była południowa obwodnica Bukaresztu. To ona pokazała nam prawdziwy rumuński ruch uliczny. Do tej pory nie dowierzamy, że zdołaliśmy przejechać ją w jednym kawałku. 17 czerwca 2015, dzień piąty. Przedłużające się nocne rozmowy pozwoliły nam zasnąć dopiero o 4 nad ranem. Nie spieszyliśmy się zbytnio, gdyż od bułgarskiej granicy dzieliło nas zaledwie 15 km.
Zmierzając na południe, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, zjechaliśmy z asfaltu i doświadczyliśmy jazdy offroadowej. Zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie brzeg opada stromymi klifami. Piesza wycieczka przez pole 1,5 metrowych ostów oraz wspinaczka na opuszczoną wieżę ukazała nam całokształt czarnomorskiego krajobrazu. Gdy wyjechaliśmy z Warny, łańcuch w Suzuki zaczął wydawać głośne, niepokojące dźwięki. Regulacja zmęczonego już żelaza pozwoliła dotrzeć do obzoru. W poszukiwaniach noclegu pomógł nam miejscowy handlarz znający każdy tutejszy zakątek. Wylądowaliśmy w przyjemnym hoteliku. Nawet motocykle mogły spędzić noc pod dachem. Osiemnasty czerwca 2015. Dzień 6. Czwartek to dzień bez motocykla. Śniadanie przygotowane z produktów z lokalnego bazaru, zjedzone na balkonie z widokiem na morze, dało nam energię na cały dzień. Udaliśmy się na plażę, gdzie spędziliśmy kilka godzin wpatrując się we wzburzone fale. Czas płynął leniwie na spacerach po obzorze, odpoczynku i smakowaniu tutejszych potraw. Energii nie starczyło nam do wieczora, dlatego uzupełniliśmy ją sałatką szopską przy butelce rakii. 19 czerwca 2015. Dzień 7. Przed południem zrobiliśmy sobie wycieczkę do oddalonego o 40 km Nessebaru. Stare miasto położone na półwyspie urzekło nas swoją architekturą. Uliczki, którymi spacerowaliśmy, przypominają trochę chorwacki Dubrownik oraz greckie Stare Miasto Rodos. Drugą część dnia przeznaczyliśmy na kąpiel w morzu i zabawę z falami. Wieczorny posiłek był nieco inny niż zwykle. Kiełbaski pieczone przy ognisku na plaży smakowały wyjątkowo. 20 czerwca 2015. Dzień 8. Dzisiaj krótko. Dzień plażowy, opalanie i odpoczynek przed trasą powrotną. 21 czerwca 2015. Dzień 9. Jadąc bułgarskim, słonecznym wybrzeżem w stronę Warny, przeszła nam przez głowę myśl, że będzie to pierwszy wyjazd, na którym nie użyjemy przeciwdeszczowców. Chwilę potem mieliśmy je już na sobie. Ze względu na niepewny stan łańcucha, większość trasy przez Rumunię pokonaliśmy lokalnymi drogami, aby ominąć autostrady. Ich stan nas jednak przeraził. Ciężko było obrać tor jazdy pomiędzy głębokimi dziurami. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że czas przeprosić się z A1. Powrót na nią też był wesoły. Prowadził przez wiadukt, na który zapomniano wylać asfalt. Zamiar nocowania na kempingu został zweryfikowany przez nieustający deszcz. W mieście Ramnicu Walcea znaleźliśmy pensjonat, którego właścicielem jest motocyklista. Wraz z rodziną ugościł nas owocową ucztą oraz pomógł załatwić kilka drobnych, ale ważnych spraw. Jutro kierunek Transalpina. 22 czerwca 2015. Dzień 10. Poranek przywitał nas pięknym słońcem. Po 100-kilometrowej dojazdówce dotarliśmy nareszcie do słynnej drogi 67C, zwanej Transalpiną, która różni się bardzo od transfogoraskiej. Przede wszystkim jest dużo dłuższa, ponad 100 km. Prowadzi przez teren o innym ukształtowaniu oraz odkrywa nieograniczoną przestrzeń gór. Z pewnością należy do tych dróg, które każdy motocyklowy turysta powinien przejechać. Po pokonaniu owej czekało na nas nowe, niespodziewane wyzwanie, jakim był przejazd przez remontowaną drogę krajową z Sebes do Oradei pod granicą z Węgrami. Jazda ograniczyła się do 2 pierwszych biegów, rozpędzania na 100-metrowych odcinkach i hamowania do zera,
aby pokonać fragmenty nawierzchni wysypane gruzem wielkości pięści. Ta wykańczająca walka trwała 3 godziny. Przez ten czas nie udało się pokonać nawet 1/3 długości drogi. Podczas postoju na tankowanie zjawił się rumuński wybawiciel, który wskazując na mapę i mówiąc "This road is very, very bad and this road is good", wyprowadził nas na normalną nawierzchnię, ale inne niż planowane przejście graniczne. Tym sposobem wylądowaliśmy na kempingu w Hajduszoboszlo minutę przed zamknięciem bramy, na którym nocowaliśmy pierwszej i drugiej nocy. 23 czerwca 2015, dzień 11. O godzinie 9:40 wystartowaliśmy w kierunku Polski, do domu. Już pierwsze kilometry zapowiadały, że powrót będzie długi. Zaufawszy nowej, nieprzetestowanej nawigacji, zostaliśmy poprowadzeni na przeprawę promową. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie brak promu. Kilkadziesiąt minut jazdy do najbliższego mostu przecież nikomu nie zaszkodziło. W miejscowości Tokaj, znanej z winnic i produkcji białego wina, zaliczyliśmy postój w winiarni. Nie mieliśmy jednak potrzeby degustowania alkoholu, ale założenia przeciwdeszczowców. Od tej chwili jechaliśmy po mokrym. Tak pożegnaliśmy Węgry. Nad Słowacją pogoda nie poprawiła się wcale, ale doszedł niespodziewany objazd drogi prowadzącej z Preszowa do Swidnika. Dodatkowe 60 km wśród tirów jadących do i od Barwinka zabrało kolejne 1,5 godziny. Przed polską granicą kilka wahadeł znowu obniżyło średnią prędkość podróży. Obiadek zjedzony już na ojczystym gruncie dał siły na kolejne godziny w siodle. Ulewa, która dopadła nas na S19 za Rzeszowem, towarzyszyła nam ochoczo prawie do samego Lublina. W Kraśniku rozstaliśmy się z Płaskim. Po 11 godzinach w towarzystwie pięknej tęczy dotarliśmy szczęśliwie do Świdnika. Wycieczkę jak zwykle zaliczamy do udanych. Po pokonaniu 3755 km i poznaniu nowych, ciekawych miejsc, pora wracać do codzienności.